No cześć, trochę się nie widzieliśmy. Dzisiaj będzie poważnie i marudnie, bo chcę powiedzieć kilka słów na temat dewastacji. Opowiem też o związanym z tym temacie konflikcie, jaki toczę z Google Mapsami. No a na koniec, żeby nie było tylko smutno i marudząco, przekażę kilka aktualizacji i opowiem o kilku ciekawych rzeczach, które wydarzyły się w Głęboczku. Zapraszam. O czym mówię? Tutaj na zdjęciu widzicie werandę. Ładną, starą, drewnianą werandę. To jest zdjęcie sprzed jakichś 15 lat. Obecnie tej werandy nie ma. Obecnie scena wygląda tak. Co się stało? Ta weranda nie rozpadła się sama. Są takie części tego domu, które ulegają rozkładowi same z siebie, z racji czasu, z racji przyrody, erozji itd. Dom stoi na zboczu, osuwa się w dół tego zbocza, kamienie się przesuwają, fundament pęka, musimy to naprawić. Ale tutaj historia jest inna i słowo klucz to właśnie dewastacja. Ta weranda została zniszczona. Została zniszczona przez urbexowców, przez turystów, przez lokalnych mieszkańców, którzy może potrzebowali drewna, może chcieli sobie zrobić ognisko w lesie pod tym budynkiem i kawałek po kawałku doprowadzili do zniknięcia werandy i do dewastacji i niszczenia tego budynku w różnych innych miejscach. Udało mi się, dosłownie w ostatniej chwili, co zaraz wytłumaczę, nakręcić dronem wnętrze tego domu. W ostatniej chwili, ponieważ jakiś tydzień czy 2 tygodnie po tym do środka domu weszła moja ekipa projektowo-budowlana, żeby rozejrzeć się po wnętrzu, uprzątnąć, ale także pozrywać tynki. Zerwanie tynków jest nam potrzebne do tego, żeby ocenić, w jakim stanie są ściany i w jakim stanie są stropy. Wiemy, że ta ściana od jeziora jest wybrzuszona, no i nie do końca wiadomo, czy uda się ją zachować, czy trzeba będzie ją postawić od nowa. Dom jest już w tej chwili, pokażę to później na zdjęciu, podparty od zewnątrz takimi drewnianymi zastrzałami. Tutaj ta operacja ma na celu to, że w momencie zrywania tynków, a nuż okaże się, że ściana trzyma się na tynku, więc dobrze jest jednak wiedzieć, że dom się nam przez to nie rozpadnie. Patrząc na te nagrania, nie sposób nie zauważyć, że dom jest zdewastowany. Mamy powyrywane drewno, powyrywane drzwi, rozkradzione piece. Pokażę później na zdjęciu, udało nam się znaleźć kilka kafli, które pozwalają potwierdzić, że tak, były tam piece kaflowe, wiemy w których pomieszczeniach, jakieś pojedyncze kafelki udało się znaleźć. Ściany pomazane sprayem, rozkradziona klatka schodowa. Tam jeszcze parę lat temu na piętro można było wejść po pozostałościach schodów, teraz tego nie ma. Wiem od osób, które były w tym domu kilkanaście lat temu, że ostatni mieszkańcy, którzy wyprowadzili się z niego w latach 90., zostawili go w całkiem niezłym stanie. Pan Maciej Pleskacz, który jest reżyserem teledysku, który był kręcony w tym budynku, o czym opowiem w osobnym filmiku, powiedział mi, że kiedy oni z ekipą weszli do tego domu, tam jeszcze były książki, tam była masa rzeczy po poprzednich właścicielach, które widać w tym teledysku, bo tworzyły dosyć przyjemny klimat. Natomiast no, widzicie, jak to wygląda teraz. To nie jest tylko naturalny rozpad i entropia, to jest po prostu dewastacja. Mam mieszane uczucia tutaj w tym obszarze, bo ja w sumie rozumiem urbexowców. Ja sama rozumiem urok chodzenia po opuszczonych budynkach, odkrywania ich, wyobrażania sobie, jak to kiedyś wyglądało, kto tam mieszkał i co jeszcze się tam działo. Ja jestem też oczywiście z pokolenia, które masę czasu spędzało szalejąc na budowach, w różnych ruinach, nikt nas nie pilnował. Rozumiem, co jest w tym fajnego. Natomiast Yy, nie mogę się zgodzić na to w tej chwili, żeby ten dom nadal był niszczony.
To prowadzi mnie do historii o moim konflikcie z Google, czy właściwie z mapami Google. Otóż jakiś czas temu ktoś utworzył profil tego domu na Google Maps. Oznaczył to jako atrakcję turystyczną, przy czym na Google Mapsach tak naprawdę nie ma atrakcji turystycznych. Każda taka pineska dodana staje się profilem biznesowym. Więc w tej chwili na Google Maps istnieje profil biznesowy opuszczonego domu w Głęboczku, nad którym ja nie mam pełnej kontroli, a który de facto zaprasza ludzi do przyjścia do tego domu i pozwiedzania sobie, co mamy w środku. Wiecie, bo mówię o tym we wszystkich filmikach, że ja nie chcę tego budynku kompletnie zabrać społeczności. Oczywiście to jest mój dom, ja go kupiłam, ja o niego dbam i włożę w niego masę pieniędzy, ale chcę stworzyć to miejsce, które będzie można wynająć, będzie można zorganizować tam warsztaty, które będzie stosunkowo dostępne. Natomiast mój problem z Googlem jest taki, że ostatnio dostałam opinię na Google, tak, na 4 gwiazdki, gdzie ktoś pisze, co to ma być. Dom ma być dostępny, a jest ogrodzony płotem i nie udało mi się wejść do środka. Przyznam, że ja jestem dosyć przerażona tak roszczeniową postawą. Oczywiście, że to jest prywatny budynek, oczywiście, że on do kogoś należy. Może nie oczywiście, ja wam to teraz mówię, jak ktoś o niego dba. I takie oczekiwanie, że ja mam prawo wejść do środka, rozpychać się, niszczyć, jest strasznie nie na miejscu. Google ma różne sposoby odzyskiwania takich profili biznesowych, natomiast ja wpadłam trochę w paragraf 22, bo można Google'owi udowodnić, że jest się właścicielem takiego biznesu. Żeby udowodnić, że jest się właścicielem biznesu, trzeba pokazać, że możemy wejść do środka, pokazać, że możemy dostać się do miejsc, które nie są dostępne dla ogółu, co ja byłam w stanie zrobić przy użyciu kluczy do skrzynki elektrycznej, tak? Nagrałam z koleżanką Ewa, dzięki za pomoc, filmik, gdzie otwieramy skrzynkę elektryczną, tak pokazuję, tu są moje papiery dowodzące zakupu tej nieruchomości. Natomiast Google ma jeszcze takie trzecie wymaganie o tym, że trzeba pokazać szyld. No i to nie jest biznes. To nigdy nie był biznes. Tam nie ma szyldu. I wyobraźcie sobie, że moje starannie przygotowane nagranie zostało odrzucone pewnie przez jakiś AI, bo nie pokazałam szyldu. No więc od tego czasu minęły chyba z 2 miesiące. Ja się co kilka dni przepycham z supportem Google Maps, który mówi, że no rozumie, ale oni w sumie to nie wiedzą, jak to usunąć i że najlepsza metoda to jest zgłoszenie przez dużą liczbę osób, że ten profil należy zamknąć. Także dla mnie to jest ciężka sprawa, bo ktoś utworzył profil, który zaprasza ludzi do zwiedzania i dewastacji budynku, w który ja wkładam sporo kasy, który jest osamotniony w lesie, gdzie tak naprawdę ja jestem przez to mniej bezpieczna. No dobra, wydostaliśmy się na zewnątrz, nie wszystko jest stracone, przyroda budzi się do życia. Wiecie, że dostałam dofinansowanie z Biura Powiatowego Konserwatora Zabytków. W którymś momencie dostanę tabliczkę do przywieszenia na swojej nieruchomości. Podpisałam umowę, także ta sprawa jest w toku. Nadal biorę udział w konkursie wojewódzkim, no zobaczymy, czy ktoś tam się ulituje i jakąś kasę dostanę, no ale zaczynamy. Widzicie tutaj na nagraniu, że dom jest ogrodzony płotem z siatki leśnej. To jest oczywiście płot tymczasowy. No chodzi o to, żeby jednak na budowę nikt nie wchodził. Ja też potrzebuję wiedzieć, gdzie jest granica mojej działki, co wcale nie jest takie oczywiste. Siatkę leśną postawił mi pan Krzysztof Sołtys z Głęboczka. Jest super profesjonalna, to on też zrobił te piękne drzwiczki, które tutaj widać, okno właściwie, tak, które mogę zamknąć na kłódkę, które funkcjonuje w tej chwili jak drzwi do budynku. Dach oczywiście totalnie do wymiany. Ja sobie ostatnio wymyśliłam, żeby może tam gdzieś w okolicy tej klatki schodowej zrobić taką kopułkę i wstawić tam teleskop do obserwacji gwiazd. Jestem ciekawa, co na to konserwator.
Obiecałam garść newsów na koniec, o tym, co się dzieje w Głęboczku. Po pierwsze, mój mąż Dawid, coraz bardziej para się stolarką i stworzył mi piękną leśną tablicę informacyjną, którą zaraz zobaczycie na selfikach z mojego drona. Jeżeli ktoś z Was chciałby zamówić podobną tablicę, remontuje sobie inny budynek w środku lasu albo organizuje ścieżkę edukacyjną, to polecam odezwanie się do Dawida. Tablica jest super solidna i za chwilkę, w ten weekend, dzisiaj jest Boże Ciało, więc mamy kilka dni wolnego, pojawią się na niej pierwsze informacje na temat tego, co dzieje się tutaj przy tej nieruchomości. Kolejna randomowa, ale pozytywna wiadomość z Głęboczka jest taka, że po raz pierwszy w życiu udało mi się znaleźć żółciaka siarkowego. Swoją drogą, dosłownie dzień później udało mi się go znaleźć po raz drugi w życiu w Tucznie, ale to jest inna historia. Żółciak siarkowy to jadalny grzyb rosnący na drzewach. On w Stanach na przykład jest nazywany leśnym kurczakiem, bo rzeczywiście przypomina w konsystencji i w smaku pierś kurczaka. My sobie z tego żółciaka zrobiliśmy właśnie najpierw takiego ala kurczaka z airfryera, a później użyłam tego żółciaka w curry. Normalnie wrzucam tam ser panier, tym razem użyliśmy grzybów i danie też było naprawdę pyszne. Ja o żółciaku usłyszałam po raz pierwszy w dość nietypowy sposób. Być może wspominałam, że w czasach, kiedy wynajmowałam moją chatkę w Tucznie na Airbnb, w pewnym momencie przyjechał tam pan z synem z Jordanii na tydzień do Tuczna, co zresztą kosztowało mnie sporo stresu, bo byłam dosyć zaniepokojona oczekiwaniami, które może mieć osoba, która przylatuje specjalnie na tydzień w Tucznie. Natomiast wszystko się skończyło dobrze, dostałam 5 gwiazdek. Ale w pewnym momencie pan przysłał mi zdjęcie, że właśnie znaleźli leśnego kurczaka i go konsumują i że w Stanach, gdzie oni mieszkali w Jordanii, ale pochodzili z USA, właśnie ten grzyb jest namiętnie konsumowany. Natomiast ponieważ ja się interesuję grzybami i przeczytałam sporo atlasów, poradników i tak dalej, to wiem, że wiedza o grzybach z jednego kontynentu absolutnie nie ma zastosowania na innym kontynencie i właściwie nawet 1000 kilometrów ode mnie w Europie mogłabym się pomylić, próbując zebrać kanię, bo gdzieś na południu Hiszpanii rośnie grzyb, który według wszystkich polskich reguł rozpoznawania kani jest kanią, ale jednak jest trujący. No więc ja się bardzo mocno zaniepokoiłam, jak dostałam wiadomość, że pan znalazł jakiegoś grzyba, którego ja bym jednak kijem i go konsumuję. Na szczęście wszystko skończyło się dobrze, pan miał rację, a ja dokształciłam się w temacie żółciaków i teraz sama na nie poluję. No a na koniec powtórzę jeszcze, że ruszyły prace. Mamy dom podparty od zewnątrz, żeby nic się z nim przypadkiem nie stało podczas prac w środku. Dom został już wyczyszczony, odarty z tych wewnętrznych tynków, tak jak wspominałam. No i przed nami jeszcze ostatnia rzecz zaplanowana na ten rok, czyli mikropalownica, która już naprawdę na serio wzmocni fundamenty i zapobieże dalszemu osuwaniu się domu w dół zbocza. Tutaj na końcu mamy zdjęcie, które obiecałam też chwilkę wcześniej. To są kafle z piecy kaflowych, które kiedyś stały w tym budynku, ale skończę może tym, od czego zaczęłam. Słowo klucz: dewastacja.